Cześć. Znowu się widzimy, a to za sprawą tego, że w zeszłym tygodniu wrzuciłem na YouTube'a film o Cannondale'u i ma on już ponad 1000 wyświetleń. Jestem zaskoczony jego popularnością, bo robiłem już filmy o swoich rowerach. Może nie przyłożyłem się tak jak przy Cannondale'u, ale Cannondale jakby przez tą swoją kultowość i przez ten mój szacunek do niego spowodował, że tak troszkę poważniej może podszedłem do tego materiału. No i okazało się, że oglądacie to i Wam się podoba. Więc pomyślałem sobie, że trzeba iść za ciosem i zrobić kolejny materiał. Myślałem, czy by nie zrobić kolejnego filmu o Cannondale'u, ale wydawało mi się to bez sensu, bo być może byłby to taki troszkę przesyt, więc przełożymy sobie to na jakiś inny termin i też pomyślę nad tym, o czym miałby być ten film. Pomyślałem sobie, że, bo było też troszkę pytań o rower Agnieszki, o Treka 7000, więc pomyślałem sobie, że zrobię taki film jak o Cannondale'u, tylko że o tym rowerze. Trek 7000 to jest bardzo przeciętny rower. Nie jest to Cannondale, chociaż Trek też zapisał się gdzieś tam w annałach historii. Jest to marka z dużymi tradycjami. Bardzo duża marka, która wykupiła kilka mniejszych marek, też kultowych jak Klein czy Gary Fisher. Trek robił świetne rowery. Był propagatorem naprawdę wielu bardzo ciekawych rozwiązań. Głównie jeżeli chodzi o ramy aluminiowe, o klejone ramy aluminiowe. I to jest jedna właśnie z takich klejonych aluminiowych ram. Mam tutaj kury wypuszczone z wybiegu, żeby sobie troszkę, bo jest dzisiaj bardzo ładna pogoda, żeby sobie troszkę poskubały trawki, więc mogą od czasu do czasu hałasować. No więc mamy tutaj Treka 7000 z 94 roku. Rok jest o tyle ciekawy, że później Trek już zaczął szukać oszczędności przy projektach. Już od 95 roku w jego rowerach widać było pewne takie działania marketingowe. To, że kiedyś stosowało się lepszą przerzutkę o jedną grupę wyższą z tyłu niż cała pozostała grupa sprzętu zamontowana w rowerze, to chyba właśnie wymyślił Trek. A w tym modelu mamy pełną grupę STX i to w dodatku Special Edition, która właśnie w 94 roku miała swoją premierę. To jest taki bardzo ciemnozielony kolor. Jest to poniekąd jego wadą, bo tylko przy dobrym świetle można wydobyć jakby jego pełnię barwy, a jak jest pochmurno i tak dalej, to wygląda tak po prostu jakby był ciemny, taki bardziej czarny czy szary. Ożywiają go troszkę te różowe napisy, które też bardzo fajnie się komponują i spowodowały też niejako, że ten rower bardzo fajnie pasuje do dziewczyny. Ja Retro MTB zacząłem się w ogóle interesować pod koniec sierpnia albo na początku września zeszłego roku. Stało się to dość przypadkowo. Miałem starego Treka 830 z 95 roku, którego mama kupiła mi jak miałem 16 albo 15 lat. Nigdy nie szukałem nigdy nie miałem potrzeby, żeby posiadać lepszy rower. To znaczy chęć jakąś miałem, ale jakoś tak nigdy się nie składało. No ale mniejsza o to. Generalnie ten Trek 830 został ze mną niemal do wczoraj. Już go nie mam, ale jeszcze kilka dni temu tak naprawdę go miałem. Ten Trek 830 miał założone grip shifty i w nich, szczególnie w prawej manetce, tej od tylnej przerzutki, mocno się już zużyła guma. I zacząłem szukać gumy do tej manetki. Nie mogłem znaleźć, no to zacząłem szukać całej manetki. Też nie mogłem znaleźć. I nagle przeglądając portale ogłoszeniowe zorientowałem się, że nagle się okazało, że to jest stary rower. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że to jest stary rower i zdałem sobie sprawę wtedy z czegoś takiego, że istnieje coś takiego jak Vintage MTB czy Retro MTB i to są rowery górskie z lat 90., które dzisiaj tak naprawdę stają się powoli obiektami kolekcjonerskimi. Doszło do mnie wtedy coś takiego, po co ja mam reaktywować tego swojego starego Treka, jak mogę sobie kupić pewnie za
śmieszne pieniądze taki naprawdę super fajny rower, o jakim zawsze marzyłem, jak byłem dzieckiem. I zacząłem przeglądać różne ogłoszenia i kupiłem wtedy tego Wheelera 9900 Team i byłem zafascynowany tym, jaki on jest zajebisty, po prostu jaki on jest lekki, jaki on jest wytrzymały, jaki on jest elegancki, jak on jest pięknie wykonany. Przypomniałem sobie całą tą swoją zabawę z dzieciństwa z rowerami, to grzebanie, dubanie, uczenie się na błędach często, bo wszystkiego się uczyłem sam, jeżeli chodzi o rowery. Mechaniki od A do Z, po prostu z książek, nie było wtedy YouTube'a, nie było wtedy filmów, z książek, a głównie z czasopism. Rowery Górskie Świata, taki katalog, poza tym, że prezentował rowery na dany rok, też miał dużo bardzo fajnych artykułów pana Marka Utkina, też o serwisie rowerów. To miał być w sumie krótki film, a ja się rozgadałem. Zacząłem opowiadać swoją historię. Poniekąd może jest ona ciekawa, ale właściwie sam już zapomniałem, po co o tym wszystkim opowiadam. Jak już zacząłem przeglądać portale ogłoszeniowe, szukając starych rowerów MTB z lat 90., głównie takich popularnych marek, znanych, szanowanych, to znalazłem tego Wheelera, kupiłem sobie tego Wheelera, ale czułem taką chęć kupienia kolejnego roweru i kolejnego roweru i kolejnego roweru, bo naprawdę znalazłem mnóstwo fajnych starych rowerów w świetnym stanie. I w Gdańsku wypatrzyłem na OLX-ie tego Treka właśnie. Wpadło mi do głowy, że to jest idealny rower dla mojej żony. Żona też patrzy, jak ja się bawię, że mam fajny rower i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że żeby nie patrzała zazdrośnie i żeby czasami nie przyszło jej do głowy, żeby powiedzieć mi, że bez sensu wydaje pieniądze. Uważałem to za też dobry kierunek, żeby może jej pokazać, jakie to jest fajne. Ona miała fajny rower z Treka 920 z 98 roku, już z V-brake'ami, z bardzo fajną chromo-molibdenową cieniowaną ramą. Myślałem sobie, że skoro ja mam już drugi rower, no to ona też może mieć drugi rower, a zacząłem się bawić w takie retro MTB, więc pomyślałem sobie, że niech ona też coś z tego ma. Także zadzwoniłem do Maxa, jeżeli dobrze pamiętam, i umówiliśmy się i pojechaliśmy po ten rower. No i co? Jest to rower zachowany w świetnym stanie. Być może dlatego właśnie, że to była mała rama, być może miała go kobieta, być może nie jeździła zbyt dużo, trudno powiedzieć, ale był zachowany w bardzo ładnym stanie i w ogóle nie wiedziałem wtedy, że Trek robił coś takiego jak ramy z klejonych rur aluminiowych. Zaskoczony byłem tym rowerem, tym, że on w ogóle nie ma spawów, bo Cannondale ma spawy, tylko że szlifowane. To nie wygląda tak elegancko, to wygląda dużo ładniej niż takie zwykłe spawy przykryte farbą. Natomiast ten rower wygląda po prostu bosko, jeżeli chodzi o łączenia, bo tutaj nie ma żadnych spawów. To są rury aluminiowe, które są klejone na mufach klejem epoksydowym. To jest technologia, którą Trek wymyślił bodajże w 1984 czy 1985 roku i stosował ją do mniej więcej 2000 roku. Model Trek 7000 to jest model, który występuje w katalogu Treka. Występował wtedy dość nisko. To był rower, w którym oferowano aluminiową ramę z najniższą jakby grupą sprzętu, jaka pasowała do roweru z aluminiową ramą. A grupa STX SE to była taka grupa STX, tylko w takim troszkę innym malowaniu. Jakby tak galwanizowana na taki ciemny kolor. Była to grupa zaawansowana grupa dla amatorów, ale już powiedzmy, że najwyższa. Co jeszcze? W tym rowerze jest bardzo dużo takich smaczków Treka, tak jak w Cannondale'u było dużo produktów brandowanych logiem Koda, czyli takiej marki typowo dla Cannondale'a robionej. Tak samo Trek w swoich rowerach montował dużo swoich elementów, Trek System, tak to się nazywało. Kierownica jest Treka, mostek jest Treka, stery są Tange, ale jest bardzo fajny wieszak do cantileveru
też sygnowany logiem Treka, którego nie było w tym rowerze oryginalnie, ale który kupiłem jakiś czas temu. W ogóle do tego roweru kupiłem kilka elementów, które go upiększają. Na początku kupiłem to jest kolor purple. U nas mówi się na to fiolet, ale to nie jest w sumie fiolet. To nie jest w sumie purpura. To nie jest w sumie róż. Ale w świecie retro MTB to był kolor określany jako purple. I to są właśnie rogi w tym kolorze, które bardzo fajnie się komponują z napisem. Potem udało mi się jeszcze się dorwać tak troszkę przez przypadek te pedały w takim fajnym kolorze. One były ciemniejsze, to są pedały anodowane, więc ta anoda już gdzieś tam się wytarła. Udało mi się do niego też dobrać ten koszyczek w takim kolorze, no i mamy jakby takie fajne akcenty, w uproszczeniu nazwijmy to różowe, które komponują się z napisami i które jakby podkreślają damskość czy żeńskość tego roweru. Co ciekawe, Trek oferował dużo swoich modeli w wersji z amortyzacją. I w tym rowerze był amortyzator Trek Mogul, bo to jest model oryginalnie 7000 SHX. Zupełnie przez przypadek, przeglądając OLX-a, trafiłem na widelec właśnie dokładnie z tego modelu, z tej ramy, tylko że sztywny. No i pomyślałem sobie, że to jest dobry krok, skoro wszystkie rowery mam na sztywno, to ten rower też będzie sztywny i zdjąłem ten amortyzator Trek Mogul, który sprzedałem za bardzo fajną kasę, bo on był w bardzo, bardzo fajnym stanie. Założyłem tutaj sztywny amortyzator, znaczy sztywny widelec no i wtedy ten rower naprawdę zaczął pięknie wyglądać, bo tamten amortyzator miał taki jasny kolor, jasno-szary. On był na oryginalnych oponach Treka Big Kahuna, bardzo fajnych Trekach, bardzo fajnych oponach takich na błoto. Tamte opony trafiły do Treka 930, którego miałem. Ten Trek, z racji tego, że Agnieszka głównie jeździ po drogach asfaltowych, ewentualnie szutrach, to miał mieć opony z bieżnikiem takim w miarę łagodnym, gładkim. No i padło na te Billy Bonkersy, które uważam, że wizualnie są świetne. Mają wielu swoich zwolenników i przeciwników, chociaż przeciwnicy biorą się głównie pewnie z tego, że te opony są po prostu bardzo popularne i są montowane w bardzo dużej ilości rowerów też retro, a to nie są opony retro. Wcisnę się tutaj gdzieś między te dwa rowerki. Zmieniliśmy ujęcie. Zacząłem Wam opowiadać anegdotkę o wkładzie supportu z tego roweru. Trzeba było wymienić wkład supportu, bo miał delikatny luz, nie był to wkład supportu Shimano, nie miałem klucza, żeby go wykręcić, nie chciałem haniować, żeby nic nie zniszczyć, więc po prostu wziąłem ten rower i już właściwie samą ramę, bo miałem wszystko rozebrane, do sklepu rowerowego tutaj niedaleko no i spotkałem się w sumie z taką jakąś dziwną niechęcią, nie wiem jak to określić. Panowie chcieli tutaj wkręcić jakiś no-name'owy support marki NEC bodajże, to jest chyba taki popularny w tej chwili chiński jakiś zamiennik. Powiedziałem im, że nie chcę takiego supportu, że chcę jakiś fajny support Shimano, ale my nie mamy i tak dalej. W ogóle supporty Shimano to nie są dobre supporty. Nie wiem, czy może Shimano faktycznie dzisiaj nie robi dobrych supportów i w ogóle dobrych części, no ale wtedy robił. Wywiązała się jakaś dyskusja, że to jest panie, to jest stary rower i tak dalej. Ja tam zacząłem się kłócić, panie, ale to jest Trek, 94 rok, piękny, wspaniały rower z klejonych aluminiowych rur. Niech pan zobaczy, jak on jest wykonany, niech pan zobaczy, jaka tu jest dbałość o szczegóły i tak dalej. Panie, to jest stary rower, idź pan, daj pan spokój, takie tamten. Wziąłem ten rower, wyszedłem ze sklepu i miałem właściwie już tam do nich nie wracać, ale szef tego sklepu wybiegł za mną, przeprosił za swoje zachowanie i powiedział, że wymienią mi ten support. Ja mu powiedziałem, że nie muszą mi wymieniać, niech mi tylko wykręcą ten stary. Wykręcili mi go od ręki, skasowali mnie bodajże dyszkę, dałem im 2 dyszki za ekspresową usługę. W
Wtedy dowiedziałem się, że moja fascynacja rowerami MTB jest nierozumiana, że to jest bardzo niszowe hobby i ludzie, którzy... A to był sklep rowerowy, nie nowy, tylko sklep rowerowy, który istniał bardzo długi czas i podejrzewam, że ci panowie pamiętają takie rowery, jak takie rowery sprzedawali nowe, no ale widać już zapomnieli. No dobrze, anegdotka była. Dobra, słuchajcie, cieszę się, że ten film o Cannondale'u wam się tak podobał i cieszy się taką popularnością. Pewnie nie uda mi się zrobić drugiego tak interesującego filmu. On był interesujący głównie nie z mojego powodu, tylko z powodu roweru, który był bohaterem tamtego odcinka, więc nie mam drugiego tak fajnego roweru, więc pewnie już nie nakręcę tak popularnego filmiku, ale postaram się jakby iść za ciosem i pokazywać wam dalej, opowiadać o tych moich rowerach. Myślę, że zrobię też film, mimo że jest na moim kanale film o Wheelerze, to jest film jakby z renowacji, a zrobię taki podobny film o gadaniu o tym rowerze, bo akurat o nim można dużo fajnych rzeczy opowiedzieć, dużo fajnych rzeczy pokazać. Jeszcze raz. Nie. Nie staje na przednie koło. Albo są źle ustawione, albo po prostu cantilevery nie stawiają roweru na przednie koło. Także to wszystko dzięki. Hej. No, jakby mocniej nacisnął, to by stanął. Dobra. Ale mogło być lepiej. Bo ten ma bardzo słabe klocki, bardzo twarde. O! Okej, teraz już naprawdę koniec. Pa! O kurde!